Patrzcie, delfiny sobie przypłynęły do nas niedaleko. Pływają sobie raz, dwa, trzy, cztery bodajże. Albo nawet i nie, cztery chyba. Albo może i więcej, nie wiem. Nie znam się za bardzo. Nawet nie wiem, czy to są delfiny, czy co to jest. W każdym razie jakieś duże ryby. Dzień dobry wszystkim. W ten, w sumie można powiedzieć, że zimowy poranek w maju. Taka majówka na Arktyce. Przed chwilą widzieliście, jak przepływały tam jakieś delfiny niedaleko, jak jechałem tutaj na moją miejscóweczkę. To jest miejscóweczka nieopodal, mimo że mam detektor, to plan na dzisiaj jest taki, żeby sobie zrobić taki mały chill, odpoczynek, mały piknik przy kawce, posiedzieć, zobaczyć, ale wziąłem detektor, bo pewnie też coś kopnę. Zobaczymy, jakieś sygnały postaramy się namierzyć. Fajnie, bo nie ma dużo wody w rzece, więc mogę przejść na drugą stronę. I teraz hyc do góry. No, śniegu po kolana. Więc ciężko się chodzi, ale zaraz wyjdziemy gdzieś na jakieś lepsze poletko. No i jest pierwsza monetka. Proszę ja was. Taka porośnięta. Chyba 10 koron będzie współczesne. Nie wiem. Później jak sobie gdzieś usiądę przy kawce, to będę identyfikował, co to jest. A na razie to chowamy do sakwy. Fajnie, że coś wyszło. I to w sumie jest drugi sygnał. Pierwszy to był jakiś tam śmieć. Teraz monetka. Super. Nie ma świąt bez śniegu, pamiętajcie. Piękna miejscóweczka, ale idę tam. Tam był mój hotspot śledziowy. W międzyczasie na hotspotowej miejscówce wyszły 2 kapsle. No i teraz jedna monetka. To jest 1 korona. 75 bodajże. Ale tak jak powiedziałem, później przy kawce będę sprawdzał to dokładniej i wtedy zobaczymy. Już kiedyś tutaj znalazłem taki fragment od aluminiowej rurki namiotowe. Albo dalej coś od kempingu. Lecimy dalej. Dobra, teraz poszła dość głęboka dziura, a pieniążek wisiał na samej krawędzi. No, to jest, co to jest? 10 ory, czy to 50 ory. Jakieś tam badziewko z pszczółką, czy bez chyba. Zwykłe takie. Ale jak mówiłem, na samym początku będziemy sprawdzać na koniec. Lubię kopać, jak jest taka zmarznięta ziemia. Może trzeba użyć troszkę więcej energii, ale fajnie się wykrawa te kawałki, zobaczcie. I później chlas. I jest z powrotem. Jest monetka. Z dziurką, 1 korona. Ale jest. Powiem wam taki kawał. Teraz go wymyśliłem w sumie.
turysta w Norwegii mówi do turysty w Norwegii: o, jak ja kocham tą Norwegię, tu jest tak czysto, a później wypierdziela w krzaki folie aluminiowe i tak dalej, bo po kempingu już mu ciężko to zabrać do śmieci. Masakra. Kwa, kwa. Kwa, kwa. Podsumowanie to pełna torba śmieci. No i tutaj jest jedna koronka, 75 Olaf 5 bodajże. I tutaj na tym wycieruszku jednym widzę też zarys ucha i głowy Olafa 5, więc podejrzewam, że coś podobnego. No i 10 ore bodajże też wycieruszek. Ale wiadomo, no zobaczcie, jest śnieg, jest sporo śniegu. Takie to te uroki Arktyki. Ja sobie popijam kawkę. Za chwilę będę chciał stąd wyjechać, bo nie chciałbym się zakopać tak jak rok temu na samym wyjeździe. Ale co chciałem powiedzieć, dzisiaj takie małe kopanie w sumie było, ale to też ze względu na to, że jak jest śnieg, to wiadomo, że to też nie minimalizuje, ale skraca dystans, tak jakby cewki do ziemi, czyli tracimy na głębokości bardzo dużo, bo wiadomo, trzeba się przebić przez warstwę 8-10 cm śniegu, bo wiadomo, nawet na taki dalszy to nie ma sensu wchodzić, na taki głębszy śnieg nie ma sensu wchodzić, więc jak się przebijemy przez te 8-10 cm śniegu, no to już zabiera nam po prostu 8-10 cm z głębokości, prawda? Więc te cele też namierzałem takie w miarę płytkie, mimo że no, przy machnięciu łopatą, bo myślałem, że za każdym razem ziemia będzie zamarznięta, ale powielokroć była na tyle poczciwa dla mnie, że dało się fajnie wykopać w kształcie i wsadzić to z powrotem w ziemię, więc nie narobiłem marasu, jak to się mówi. No ale tylko 3 monetki, nieważne, kto szuka, ten znajdzie. Dzisiaj 3 monetki, jutro 3 monetki i najprawdopodobniej do tego odcinka będę dorzucał jeszcze jakieś wykopki, możliwe, że z jutrzejszego dnia. Zobaczymy, gdzie się jutro wybiorę. Muszę na pewno jechać do Tromsø, więc możliwe, że wpadnę na Telegraf Bukte i będziecie mieli taki składaczek z 2 dni kopania i to będzie kopanie właśnie tutaj na moim rewirze przydomowym oraz na Telegraf Bukcie jutro, ale to zobaczymy już jutro. A tymczasem co mogę powiedzieć? Dzięki za oglądanie tego, co obejrzeliście teraz, a zapraszam Was do obejrzenia dalszej części. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym dniu i kolejny dzień na przydomowej miejscówce, ale tym razem plaża, bo wiadomo, u góry wczoraj był śnieg i trochę podmarznięte tereny, więc dzisiaj pochodzę sobie po plaży i już pierwszy sygnał, 20 koron. Współczesne, więc można powiedzieć, że wypadzik już się zaczyna opłacać. Zobaczymy, co tu dalej wyjdzie, kawałek tego pognębię. W sumie nigdy tutaj jeszcze tak za bardzo nie gnębiłem tej miejscówy, więc zobaczymy, co z tego będzie. Patrzcie, lecę tam od początku, czyli już jakieś ładne z 500 metrów i cały czas jakieś aluminiowe części, śmieci i tak dalej. No i jedna ta 20-koronna moneta, a tak to nic. Jestem już tu przy końcu, przy przedziałce, która zmienia się na rzekę i na następną stronę Sandviki, a teraz będę wchodził na ląd, bo nic nie wychodzi na plaży. Jeszcze kiedyś się cieszyłem, jak znalazłem taką małą łuskę. Dzisiaj mnie strasznie denerwują, bo są takie małe i ciężko je namierzyć, trzeba się nakopać. No i proszę ja Was,
Uciekam do auta. Marność. 20 koron wykopane. No to jest około 8 zł, więc coś tam jest, ale poza tym marność. No nakopałem się aluminium trochę. Tutaj, jak możecie tu zobaczyć, jest dość sporo sprzętu wykopanego, ale same dziadostwo. Jedyna normalna rzecz to było te 20 koron. No, nie wiem, możliwe, że jeszcze będzie jakiś trzeci dzień poszukiwań w tym odcinku, ale to zobaczymy chwilę później. No i siemano wszystkim. Dzień trzeci moich zmagań podczas poszukiwań. Teraz jestem tutaj na miejscówce. Taka mała miejscówka niedaleko domu również. Jeszcze postaram się ją teraz trzepnąć tutaj. Tutaj znalazłem jakiś nabój, 1916 rok. Parę monetek. Zobaczymy, co tym razem uda się znaleźć. Miejscóweczka piękna, ale totalnie jak nie śmieci, to zakłócenia od takiego kabla wysokiego napięcia, który jest zakopany pod wodą i przechodzi przez plażę i tak dalej. Więc lecimy dalej. No totalnie, kurde, nie wiem gdzie uderzyć, bo tutaj jeszcze jest sporo śniegu. Wiadomo, widać w górach takie placki, które są bez śniegu, ale to jest lita skała, więc nie bardzo w tym pokopie. No i kurde, zastanawiam się tu, żeby nie wracać cały czas na tą moją jedną miejscówę, więc muszę coś ogarnąć. O, uzupełnić ciśnienie w oponach. Za niedługo zmieniamy, w końcu zmieniamy opony na normalne letnie. Już nie trzeba będzie jeździć na tych kolcach, nie będzie tak wyło w aucie, to super. No i też opony mam do wymiany. Na pewno te zimówki z kolcami. Albo może tutaj zejdę na tą wysepkę na dół. Tu już kiedyś poszukiwałem, ale dawno mnie tu nie było, więc może to będzie strzał w dziesiątkę, bo widzę, że jest rozmarznięte. No i spakowałem plecak, auto zostawione, kawałek jest do przejścia tutaj, żeby zejść w dół na tą miejscóweczkę. Zobaczymy. Pamiętam ostatni raz jak tu byłem, to byłem jeszcze z multicruiserem. Wspominałem wtedy, że chcę kupić jakiś wykrywacz, który łatwiej można poskładać. No i teraz wracam z Noctou Legend. Super. No jeszcze tylko, żebym się tu nie sturlał i będzie ok. Pamiętam, że tu zejście było dość strome, a jeszcze są takie placki śniegu, więc może rozłączę się i na spokojnie sobie zejdę, żeby nie spaść i krzywdy sobie nie zrobić. Tak się myliłem, jednak ziemia jest zmarznięta. Pierwszy sygnał zawleczka, ledwo co ją wydostałem, a ziemia, no zobaczcie, jest jeszcze skała. No, ale przejdziemy, zobaczymy. Drugi sygnał, kolejna zawleczka. Tutaj sygnał niski 18, a tutaj karimata ktoś zostawił. Zaraz zobaczymy karimatę, wykopiemy sygnał. Sygnał to był mały stopek aluminium. Karimatę to sobie ktoś tu chyba zostawił, bo w nią kamień włożył. Niech ona sobie tu leży. No tutaj teraz coś wyszło, ale ja podejrzewam,
że to jest taki suwak po prostu od zamka z jakimiś chińskimi wzorkami. No tutaj Home Shine, no coś takiego. No ale jest jakaś ciekawsza znajda. Tutaj chowam to wszystko ciekawsze do małej kieszonki i na koniec 3 dni lub zobaczymy, może będzie i więcej, zrobię wam z tego wszystkiego podsumowanie. Ładne sygnały tutaj wychodzą i przede wszystkim dużo tych sygnałów, w tym coś jest. No dobra, no nie będę tutaj echał, bo ja się cieszę z guzików. No to wyszedł guzik. Widać, że jest jakiś starszym guzikiem. Bardzo ładny sygnał, fajnie, jest guzior. Przy ławce i karimacie jest w końcu moneta dzisiejszego dnia. Jeszcze 20 koron, czyli z wczorajszym dniem 40 koron, bo wczoraj jedną monetę, dzisiaj póki co też jedną monetę, 40 koron, super. Super, takie fanty mogą wchodzić jak najbardziej. 7, prawie 30 to jest 20 koron. Tutaj 20 koron, a tutaj 10 ore. Po drugiej stronie ławki współczesne 10 koron, super. Bo już mamy 30 koron dzisiejszego dnia, a z wczorajszym 50. Super, super. Tutaj już widzę rancik monetki. No i to jest maluśkie 10 ore, tak? 10 ore. Dokładnie. Jest rocznik widoczny. 85. Tu w tym dołku jeszcze coś jest. I my za chwilę zobaczymy, co to. Zrywka od browara. A myślałem, że będzie ładny sygnał na żywo. Albo mi się zdawało, albo w takiej grudce nie widziałem rant monety. Teraz jestem nawet pewny. Który rok? 1990. Po raz kolejny 10 ore. Patrzajcie państwo, to nie jest pierwszy, na pewno nie ostatni dzisiaj. Nie chcę ich już pokazywać, no ale król śledzi. Taki mój obowiązek. Tylko jeszcze jeden. 50 ore teraz spada od razu tutaj przy tej małej kamienistej plaży. To jeszcze szpadlem dostała. Co to za monetka? 5 euro, tak? 5 eurocentów. Ha! Turistas jakiś tu byli. Espania tym razem. Ostatnio była Litwa, a teraz Hiszpania. Więc leci do sakwy i patrzymy dalej. Piękna tu miejscowa jest. Szkoda, że tu zawsze jest tak zimno. Najgorsze jest pierwsze 30 lat dzieciństwa. Dobra, kiedyś tu było bardzo dużo łusek, a teraz pod drzewkiem rozerwana łuska RA 1947. RA to Raufossen, Patron Fabrik to gdzieś tam z południa Norwegii. Ale jest w końcu pierwsza. Panowie, co ja tu widzę? Widzę ostrze. Widzę ostrze, więc
podejrzewam, że jest to nóż. Widzę drewniany trzonek. Trzonek złamany. Ostrze w całości. Made in Sweden. Ale no nie, ostrze jest w całości. Może się jeszcze na coś nada. Może kiedyś znajdzie mnie taka wena, żeby zrobić do niego trzonek i dać mu drugie życie. Super, zabieram go na pewno ze sobą. A tutaj, proszę Państwa, nie wiem, dla mnie to wygląda trochę jak zamykanie od drzwiczek w piecu, ale na 100% ktoś to używał jako śledzia. Już kiedyś takie coś znalazłem, też właśnie na takiej miejscowie kempingowej i nazwałem to wtedy arktyczna fibula. No to mamy kolejną. A ja już właśnie tędy przeszedłem. Tutaj kopałem wcześniej, teraz kopnąłem tutaj i patrzcie, piękny mały scyzoryk. Super, w końcu jest jakaś konkretna znajda. To jest taki wręcz mikrokieszonkowy, ale naprawdę fajny, z blokadą. No to jedna miejscówka. Znalazłem nóż, znalazłem taki mały scyzoryk. Sygnał, proszę ja was, był bardzo jak na śledzia namiotowego aluminiowego. Jeszcze normalnie działa, patrzcie. Normalnie ma nożyczki, pilnik, jakiś szpikulec, mały nożyk i bardzo podejrzewam, że można nawet go do samolotu wziąć, bo jest tak mały. Wygooglowałem go teraz, znalazłem na AliExpress bardzo podobny nożyk, 69 koron, więc zarabiamy dzisiejszego dnia. Dalej, ale wciąż pod huśtawką jedna koronka. Już wyszły kwiatuszki, to znaczy, że wiosna przyszła. Jakiś jegomość zostawił dwójkę w lesie. Z góry ja tam tylko plażę, tam ławkę i kawałek tego takiego żółtego teraz placka. No i tam lekko na tych kamieniach. A zobaczcie, ile tu jest jeszcze terenu do zrobienia. Tylko wiadomo, tu jest praktycznie cisza, bo nic nie ma. Można pewnie coś starszego znaleźć, ale no tylko tam jest przeszukane. To jest może, nie wiem, z 10% z całej tej wysepki. Dobra, moi drodzy, tak się prezentuje podsumowanie z ostatnich 3 dni mojego zbieractwa. Taki mały scyzoryk breloczek, 20, 40, 50 koron i tam parę klepaków, grosików, 5 eurocentów, guzik, łuska Raufossen norweska z 47 bodajże. Tutaj jakaś zawieszka i oczywiście torba również pełna śledzi oraz innego badziewia, więc tak to się prezentuje. Dzięki wszystkim wytrwałym za oglądanie odcinków i trzymajcie się, do następnego.